Cześć, nazywam się Marek Berkan i jestem miłośnikiem jazdy na motocyklu. Czy motocykliści mogą znaleźć miejsce, gdzie pogoda jest słoneczna i jest ciepło, są tam kręte górskie drogi z pięknymi widokami na ośnieżone szczyty i ruch na nich jest niewielki, miejscowi ludzie są przemili i pomocni, a benzyna jest niemal za darmo? Brzmi jak marzenie? To rzeczywistość, w Iranie. To jest piąty i ostatni odcinek z wyjazdu, który miał miejsce w maju 2025 roku. W pierwszym opowiadałem o przygotowaniach i dojeździe do Iranu, w drugim o górach Elburz na północy Iranu, w trzecim o zwiedzaniu miast, a w czwartym o drogach w górach Zagros. W tym odcinku opowiem o powrocie przez Turcję. We wtorek 20 maja po śniadaniu opuszczamy Van. Zanim skierowaliśmy się na zachód, chcieliśmy jeszcze zobaczyć fortecę nad jeziorem, która jest historyczną wizytówką miasta. Pierwsze historyczne informacje o niej pochodzą z VI wieku przed naszą erą. Wtedy to miejsce nazywało się Tuszpa. Niestety obejrzeliśmy twierdzę tylko z zewnątrz, bo zwiedzanie jest możliwe dopiero od 10, a nam tradycyjnie się śpieszyło. Z miasta i drogi wzdłuż jeziora podziwialiśmy fantastyczny widok na wulkaniczny szczyt po drugiej stronie jeziora. To Mount Nemrut, wygasły wulkan o wysokości ponad 2300 metrów z jeziorem w środku. Na szczyt prowadzi asfaltowa droga, podobno słabej jakości, ale można nią wjechać do wnętrza nieczynnego wulkanu. W komentarzach na Google znalazłem opinię, że niestety miejsce to jest zaniedbane i zaśmiecone, jednak chętnie byśmy je odwiedzili, gdyby nie fakt, że spieszyło nam się do celu tamtego dnia, miasta Sanli Urfy. Jeżeli ktoś z Was był na szczycie Mount Nemrut, to poproszę o komentarz pod filmem, czy poleca. Cały ten region południowo-wschodniej Turcji pominąłem w czasie moich poprzednich wyjazdów do Turcji, bo na stronach polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych było ostrzeżenie, że odradzane są podróże do regionów przygranicznych z Syrią, między innymi w rejonie jeziora Van. Teraz, wracając z Iranu, na podstawie informacji od innych podróżników, że jest bezpiecznie, zdecydowaliśmy się wrócić południem Turcji. Jadąc ze dwóch też było raźniej, szczególnie po doświadczeniach z Iranu. Jadąc od granicy Iranu i dalej na zachód nie widzieliśmy szczególnych zagrożeń. Na drogach i w mijanych miejscowościach było raczej pusto. Jedyne co przypominało nam o ewentualnym zagrożeniu to bardzo częste kontrole wojskowe ze szczególnym sprawdzaniem naszych paszportów. Na początku było to zabawne, szczególnie jak od poprzedniego posterunku było tylko jakieś 20 km i prowadziła od niego tylko jedna droga, ta którą jechaliśmy. Mimo to byliśmy za każdym razem kontrolowani, jakbyśmy się wzięli znikąd. Potem ta procedura stała się trochę irytująca, bo inne tureckie pojazdy były przepuszczane bez kontroli, nawet autobusy. Naszym celem tego dnia było miasto Sanli Urfa, do 1984 nazywanego krócej, po prostu Urfa. Historia miasta sięga dalekiej starożytności, w okolicy jest wiele stanowisk archeologicznych, w szczególności Göbekli Tepe, kryjące pozostałości prehistorycznego sanktuarium. Jest to najstarsze znane miejsce kultu stworzone przez człowieka. Jego powstanie datowane jest na 10 tysięcy lat przed naszą erą. Później historie miasta były nie mniej burzliwe. Wielokrotnie przechodziło ono pomiędzy walczącymi na tym terenie mocarstwami. W okresie wojen krzyżowych był to najdalej wysunięty na północ i wschód obszar zdobyczy chrześcijan w Palestynie. Czasy współczesne też tutaj odcisnęły swoje piętno, bo z miasta do granicy z Syrią jest tylko około 50 km, więc w trakcie walk rozpoczętych w 2011 roku musiało to być tu bardzo dużo uchodźców. Zmierzając już do podsumowania całego naszego wyjazdu, to Iran okazał się bardzo ciekawą destynacją na wyprawę motocyklową. Z jednej strony jest to dystans wykraczający poza Europę i nasze standardy cywilizacyjne, tak jak wygodne przekraczanie granic, płatności kartą, rezerwacje przez Booking.com i wszechobecne poczucie bycia online.
Ale z drugiej strony jest to miejsce, gdzie można dojechać w ramach zwykłego urlopu, to znaczy bez porzucania pracy i rodziny. Panuje tam porządek, ludzie są bardzo mili i wbrew pozorom jest bezpiecznie. Ponadto jest to miejsce przesiąknięte wydarzeniami, które miały wpływ na cywilizację europejską, więc osoby choćby minimalnie zainteresowane historią znajdą tam wiele rzeczy do oglądania. Jest to też takie przetarcie ścieżki w posługiwaniu się karnetem CDP i brama wypadowa do dalszych krajów Azji, przez Turkmenistan lub Pakistan i Indię, lub na Półwysep Arabski. Gdy wcześniej przez internet szukaliśmy noclegu w mieście Sanli Urfa, to zależało nam na lokalizacji blisko centrum. Na Booking.com znaleźliśmy kilka interesujących lokalizacji, ale o dziwo były dosyć drogie. Po dotarciu do miasta poszliśmy szukać miejsca na kolację. Na Google były jakieś knajpy z jedzeniem wege, ale okazały się zamknięte, więc chcąc nie chcąc wybraliśmy bar na centralnym placu i oczywiście dostaliśmy kebaba. Posiłek nie był najlepszy, ale to nie było tutaj najważniejsze. Niezrażeni jedzeniem poszliśmy do głównej atrakcji miasta, placu pod twierdzą z parkiem, z pałacem i stawem z doskonale widocznymi pływającymi w nim rybami. Miejsce to okazało się być bardzo popularne zarówno wśród turystów, jak i mieszkańców, bo spotkaliśmy wielu z nich spacerujących i robiących sobie tutaj zdjęcia. Celem na kolejny dzień była Ankara, stolica Turcji. Do pokonania mieliśmy około 800 km. Mogliśmy się tam dostać albo mniejszą i pewnie ładniejszą drogą przez Kayseri, ale Google pokazywało aż 10 godzin jazdy. Zdecydowaliśmy się na drogę południową, autostradami przez miasto Adana, bo droga miała być dłuższa o 70 km, ale szybsza o 1,5 godziny. Zależało nam, żeby chociaż wieczór spędzić w Ankarze, bo mimo, że byłem 2 razy w Turcji, to w trakcie poprzednich wyjazdów jeszcze nie zwiedziłem jej stolicy. Gdy zbliżaliśmy się do Morza Śródziemnego, w oddalonym widoku w nawigacji sprawdzałem mapę regionu. Widać było wyraźnie granice Syrii i niesławne miasto Aleppo, które przez wiele lat w wiadomościach prasowych było opisywane jako miejsce tragedii ludności spowodowane wojną domową. Jeszcze kawałek na południe stamtąd jest Liban, z równie smutną współczesną historią, gdzie ścierają się interesy grup religijnych oraz interesy zachodnich mocarstw. Z perspektywy możliwości bezpiecznego podróżowania są to dla nas złe wiadomości, a regiony Bliskiego Wschodu byłyby świetnymi destynacjami dla wypraw motocyklowych. Rewolucja z przełomu lat 2024 i 2025, obalająca reżim prezydenta Bashara al-Assada, daje nadzieję na poprawienie sytuacji przynajmniej w Syrii. Może nie będzie to demokratyczny ustrój, bo jest on zorganizowany przez ugrupowania religijne, ale powinien przywrócić porządek i praworządność, a planowana konstytucja ma dać podstawowe prawa. W połowie 2025 roku została w Syrii powołana nawet policja turystyczna, co jest znakiem, że kraj ten chce się otworzyć na zwiedzanie przez obywateli innych państw. Obecnie Ministerstwa Spraw Zagranicznych zachodnich państw odradzają wyjazd do Syrii, ale praktycznie jest to już możliwe. O korzystaniu z Booking.com i płatności kartami pewnie tam jeszcze nie można mówić, ale na Google Maps widać już wiele ładnych hoteli z aktualnymi opiniami, choć głównie są one od turystów pochodzących z tamtego regionu, a nie z zachodu. Na horyzoncie zaczęły nam się ukazywać pierwsze znaki, że zbliżamy się do aglomeracji Ankary. Widok był nietypowy, bo stolice, jakie odwiedziłem wcześniej, były otoczone przedmieściami lub terenami fabrycznymi, a tutaj są same pola. Historia osadnictwa w tym miejscu wszak sięga starożytności, jednak dopiero po I wojnie światowej Mustafa Kemal Atatürk uczynił je centrum ruchu narodowo-wyzwoleńczego, a w 1923 roku Ankara została ogłoszona stolicą Republiki Turcji, zastępując Stambuł i stając się symbolem nowoczesnego państwa tureckiego.
Współczesna Ankara ma prawie 6 milionów mieszkańców, co czyni ją drugim co do liczby ludności miastem w Turcji po Stambule. Przez to, że jest to stosunkowo nowe miasto, to nie ma tutaj typowej sterówki i obiektów historycznych. Ze starszych obiektów podobno warta obejrzenia jest Cytadela, ale ze względu na późną porę była już zamknięta, więc nasze zwiedzanie ograniczyliśmy do spaceru kilkoma modnymi ulicami. Po opuszczeniu Ankary skierowaliśmy się na północny zachód w kierunku Stambułu, gdzie w okolicy Bolu dołączyliśmy do drogi, którą jechaliśmy do Iranu 3 tygodnie wcześniej. Naszym celem na ten dzień było miasto Plovdiv, drugie co do wielkości w Bułgarii. Jazda motocyklem przez Turcję jest dla mnie niesamowitą przyjemnością. Drogi biegną przez urozmaicony krajobraz, najczęściej lekko górzysty, bo większość obszaru Turcji to albo góry, albo wyżyny. Drogi mają łagodne łuki, rzadko się zdarzają długie, proste odcinki, jak w naszej części Europy. Nie ma tu wiele drzew, więc można podziwiać widoki na odległym horyzoncie. Poza dużymi aglomeracjami ruch jest niewielki, więc można bezpiecznie delektować się samą jazdą, bez konieczności stałej obserwacji innych pojazdów. Dojechaliśmy do mostu autostradowego na cieśninie bosforskiej obok Stambułu. To granica pomiędzy Azją i Europą, więc symbolicznie byliśmy już coraz bliżej domu. Pokonanie imponującego mostu nawet kolejny raz nadal robi wrażenie. Jego długość wynosi 2164 metry, a rozpiętość głównego przęsła to aż 1408 metrów. Mostem prowadzi autostrada z 4 pasami w każdą stronę oraz dwutorowa linia kolejowa. Przed samym wyjazdem z Turcji dostaliśmy mandaty za przekroczenie prędkości o 20 km na autostradzie. Najdziwniejsze było w tym to, że jechaliśmy sobie spokojnie po 120 km na godzinę, wierząc, że obowiązuje nas ograniczenie do 130 km, takie jak samochody osobowe, bo tak też nam pokazywała motocyklowa nawigacja Garmin. Żandarmi pokazali nam jednak w ich tablecie tabelkę pokazującą, że motocykle w Turcji mają ograniczenie do 100 km na godzinę, nawet na autostradach. Warto o tym pamiętać podróżując przez Turcję, bo większość punktów kontrolnych jest dosyć wyraźnie widocznych, więc warto przed nimi zwalniać. Do Plovdiv w Bułgarii dojechaliśmy chwilę przed zmierzchem, czyli tak jak zazwyczaj, więc też niewiele atrakcji zobaczyliśmy. Kontynuując podsumowanie naszej wyprawy, to sądzę, że ogólnie podróże motocyklowe, zarówno takie krótkie, weekendowe, jak i dalsze, takie jak ta nasza wyprawa do Iranu, mają dużo większą wartość niż zwykłe zorganizowane wyjazdy turystyczne. Podróżując własnym rytmem, pokonując wiele kilometrów własną maszyną i przemierzając różnorodne krajobrazy, poszerzamy nasze horyzonty i na własnej skórze poznajemy odmienność różnych miejsc w bliższej i dalszej okolicy, różną kulturę, zwyczaje i codzienne życie ludzi, których spotykamy na trasie. Szczególnie tam, gdzie język i obyczaje są zupełnie inne niż tu, gdzie na co dzień mieszkamy. Doświadczenia z turystyki motocyklowej rozwijają nie tylko umiejętności praktycznego planowania trasy, logistyki i przygotowania motocykla na różne warunki, ale uczą też samodzielności i odporności na nieoczekiwane wyzwania, np. załatwianie formalności na granicy czy posługiwanie się lokalnym językiem i tłumaczem online. W kontakcie z lokalnymi społecznościami jako podróżnicy mamy okazję ćwiczyć języki obce, a często także improwizować w komunikacji, co jeszcze bardziej poszerza nasze kompetencje interpersonalne. W ten sposób każda wyprawa w coraz dalsze miejsca staje się kolejną lekcją życia, wzbogacając nas o doświadczenia i perspektywy, których nie da się uzyskać podczas masowych wyjazdów typu all inclusive. W Serbii pogoda zaczęła się psuć. Gdy zatrzymaliśmy się założyć stroje przeciwdeszczowe, to staliśmy się mimowolnymi obserwatorami pożaru samochodu. Widzieliśmy chwilę wcześniej, że właściciel odprawił innych kierowców chcących mu pomóc i spokojnie czekał na profesjonalną pomoc, więc mogliśmy się tylko przyglądać.
Na Węgrzech pogoda całkiem się zepsuła i jechaliśmy w ulewnym deszczu. Udało mi się sfilmować kamerą problem mojej nawigacji Garmin Zumo XT, pierwszej wersji. Krople deszczu spadające z obudowy na ekran powodują jego losowe dotykanie, przez co interfejs wariuje, losowo wybierając różne funkcje. Jest to bardzo irytujące i może być trochę niebezpieczne, bo zbliżając się do skrzyżowania możemy nie widzieć, gdzie mamy jechać, a próbując okiełznać urządzenie oderwiemy wzrok od drogi i otaczających nas pojazdów. Podobno w nowszej wersji Zumo XT2 problem został rozwiązany przez dodanie fizycznego przycisku blokady funkcji dotykowej ekranu. Ostatecznie dojechaliśmy do zarezerwowanego hotelu, wysuszyliśmy się i poszliśmy na kolację. Gdy smarowałem wieczorem łańcuch, okazało się, że pełna puszka sprayu wystarczyła dokładnie na całą wyprawę, czyli 12 000 km. Wydaje mi się to świetny wynik. Przejazd przez Węgry i Czechy odbył się już bez żadnych niespodzianek. Przy Brnie rozdzieliliśmy się z Waldkiem. Ja skierowałem się w prawo w kierunku Warszawy, a on pojechał na wprost, do Jeleniej Góry. To wszystko na dziś. Jeżeli film Ci się podobał, to napisz komentarz lub dodaj polubienie. Będzie to dla mnie zachęta, żeby robić takie kolejne. Do zobaczenia na trasie.